No i wreszcie Grand Canyon od strony północnej. To znaczy tak jakby ze 200 mil od Las Vegas. Widzę potężną dziurę w ziemi, widać jej ogrom. Jestem teraz po stronie mniej uczęszczanej, po stronie północnej. Jest tu dokładnie może 10 Amerykanów, czy w ogóle turystów, którzy przyjechali tu to zobaczyć. Wszędzie dookoła, jak Państwo widzicie, jak okiem sięgnąć, równina i w tej równinie wyżarta przez wodę taka głęboka jama zwana Grand Canyonem. Jak się popatrzy na dół, to jest odległość mniej więcej, wydaje mi się, że około 1 mili, może 1 kilometr. Później jak się panoramuje w górę, to widać taki odległy kanion. To będzie co najmniej 10 mil stąd. Stoję w tej chwili na takim cyplu, wokół którego wody tej olbrzymiej rzeki się przetaczały. Po jednej stronie to, co przed chwilą Państwu mówiłem, a teraz patrzę na drugą stronę tego cypla i widzę trochę inne formacje skalne, aczkolwiek ich struktura jest bardzo podobna. Na górze jest ten wąski pas jaśniejszej skały, a gdzieś do dołu, jak się popatrzy, to formy przypominające jakieś baszty, mury obronne. No, jest już śnieg, pojawił się śnieg, więc jakoś się to wszystko zmienia. Idę dalej, tu jest sam skraj tego cypla, prawdopodobnie będzie najciekawszy widok i chcę tam przejść, żeby to Państwu pokazać. Oczywiście można inną drogą dojść. Ja wybrałem drogę trochę trudniejszą, która wymaga skoczności. Właśnie. Jak się jest skocznym, to można tutaj dużo rzeczy sobie wyskakać. Na przykład można wejść na taki cypelek. Proszę Państwa, gdyby ktoś mnie filmował teraz z zewnątrz, to zobaczyłby pojedynczą postać na tle olbrzymiego pejzażu. Po prostu niesamowitą. Tam dalej też jest jeszcze jeden wyższy fragment tego cypla. Za chwilę tam będę. My name is Matthew. I'm from Switzerland. Mam na imię Mateusz, jestem mieszkańcem Szwajcarii. Jestem tu po raz drugi. Za mną widać niesamowity widok. To dzieło wspaniałej natury, która codziennie mnie zaskakuje. Ktoś ją stworzył, być może Bóg, którego znamy z Biblii. Mam kanał na YouTube, może będziecie chcieli do niego zajrzeć. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Możliwe, że w niebie. Dziękuję bardzo. I tak jak to zwykle bywa u Amerykanów, nawet najdziksza natura musi zostać okiełznana. I mamy tutaj piękną ścieżkę wybetonowaną. Rodziny z dziećmi mogą sobie wejść na ten najdalszy cypelek widoczny tutaj. Nie jest bezpiecznie, trzeba dzieci trzymać pod opieką non-stop, dlatego że jeżeli tylko wpadnie im coś do głowy, to może się to skończyć bardzo tragicznie. Na przykład skokiem z wysokości 200-300 metrów. Ale dzięki temu, że jest właśnie tak, a nie inaczej, że można na chwilę zboczyć z trasy, kiedy się jest odpowiedzialnym, widzimy te formacje z różnych stron, z różnych punktów widzenia. Gdyby była tylko jedna wyznaczona ścieżka, nie byłoby to możliwe. Jest 23 listopada.
Jest bardzo ślisko miejscami. Trzeba bardzo uważać. Z reguły są to miejsca posypane jakimiś substancjami podobnymi do popiołu albo do czegoś takiego. No w każdym razie tak wygląda droga na najdalej wysunięty punkt tego cypla, na którym w tej chwili się znajduję. Mam nadzieję, że się tutaj uda wejść, bo poświęciłem chwilę, żeby tutaj dojść. Więc zobaczymy. Po drodze piękne widoki. Cały czas widzę oczyma wyobraźni tą wodę, która tutaj płynie i żłobi te wszystkie ażurowe formy skalne. Również te, na których ja sam stoję. Po takich skałach się tam można poruszać. O. Albo po ścieżce asfaltowej. No i nie jestem jedyny, który tutaj trafił. Są ludzie, którzy byli tu przede mną. Są bardzo ostrożni. Hi. Hello. Slippery. Slippery, yes. Be careful, please. Tak wygląda droga powrotna. Teraz z pozycji tego cypla mam szansę pokazać Państwu całe otoczenie. Wszystko to, co ten cypel otacza, czyli całe założenie, cały Wielki Canyon, który tutaj jest widoczny jakby w jednym rzucie. Na dole te formacje skalne, o których mówiłem. Potem trzeba przejść dalej, a z drugiej strony już widoczne przez te wszystkie gałęzie zakole rzeki, olbrzymiej rzeki, która tędy płynęła. Musiała mieć co najmniej 5 do 10 mil szerokości, proszę Państwa. Taka rzeka żłobiła to miejsce. No i to jest to. Z najdalej wysuniętego punktu na cyplu jestem w stanie teraz pokazać Państwu całą panoramę tego miejsca. Kanion głęboki na kilometr co najmniej. Można zejść prawdopodobnie na dół, bo widzę jakieś ścieżki. Niemniej nie będę dzisiaj tego robił, dlatego że mam w planie jeszcze zwiedzenie Parku Narodowego Zion, który też ma swoje atrakcje. A niestety czas płynie nieubłaganie. Jeżeli się chce gdzieś być, to trzeba się śpieszyć. Przepraszam za swój wygląd, bo dzisiejszą noc spędziłem w samochodzie, a teraz jestem nad Grand Canyon od strony północnej. Tutaj w tym miejscu łączy się on z Bright Angel Canyon, który jest widoczny w oddali. Dwa kaniony to dwie rzeki olbrzymie, przez które przepłynęło mnóstwo wody, chyba cały ocean. Na innym punkcie widokowym i z tej perspektywy też chyba warto pokazać parę pejzaży, bo są naprawdę fantastyczne. Tam widać Bright Angel Canyon i on się łączy w tym miejscu właśnie z Grand Canyonem i płyną dalej w stronę Las Vegas.